Ok. Najprościej było oczywiście odciąć od niej wtyczkę. Podłączmy teraz nasz transformator do sieci. No i teraz możemy podłączyć naszą lampkę, tylko będę musiał w niej zmienić żarówkę. Zobaczmy, co stanie się teraz, gdy ją włączę. Napięcie 24 V dla takiej tradycyjnej, w cudzysłowie, żarówki jest zdecydowanie za niskie, bo tego oryginalnego wkładu do TBZ 150 pewnie raczej szybko nie znajdę. I transformator podłączam teraz do sieci. Cześć! W zamieszczonym ostatnio na kanale nagraniu pokazywałem ten stary transformator typu TB3 z 1963 roku z zakładów wytwórczych aparatury czy aparatów wysokiego napięcia, który obniżał napięcie sieciowe 220 V czy obecnie 230 V do 4, 6, 12 albo 24 V prądu zmiennego w zależności od podłączenia tutaj styków na transformatorze. Wspomniałem tam w tym nagraniu, że po zainstalowaniu takiego transformatora na przykład w warsztacie czy w garażu mógł on być wykorzystywany m.in. do zasilania niskonapięciowych lamp stosowanych dla bezpieczeństwa, na przykład w miejscach wilgotnych, związanych z jakimś większym ryzykiem porażenia prądem. Wspomniałem też w nagraniu, że chciałbym zrobić próbę takiej lampki zasilanej prądem o napięciu 24 V. Zamówiłem nawet taką tradycyjną żarówkę niskonapięciową, ale nie dotarła ona na czas i obiecałem, że zrobię małe uzupełnienie z testem takiej żarówki i to właśnie dzisiaj chciałbym zrobić. Mam tutaj taką zwykłą lampkę warsztatową, którą też już pokazywałem w poprzednim nagraniu. Niestety nie jest to lampka pochodząca z lat mniej więcej tego transformatora, chociaż taką też postaram się zdobyć. Jest to zupełnie współczesna lampka warsztatowa, w dodatku zasilana prądem o napięciu 230 V i przewidziana do tradycyjnych żarówek, chociaż u mnie jest obecnie używana z żarówką LEDową i bardzo dobrze się to sprawdza. Nie jest to jednak lampka w cudzysłowie bezpieczna, w tym sensie, że jak wspomniałem, doprowadzony jest do niej prąd o napięciu 230 V, a też jak widzicie nie ma ona tutaj żadnej hermetycznej obudowy, czyli no, średnio się nadaje do używania w jakichś warunkach takich w pomieszczeniach na przykład właśnie wilgotnych, czy gdzieś tam podczas deszczu. A ja chciałbym ją dzisiaj przerobić na potrzeby tego testu na właśnie taką lampkę zasilaną obniżonym napięciem bezpiecznym 24 V. Najprościej było oczywiście odciąć od niej wtyczkę i podłączyć te przewody bezpośrednio tutaj do odpowiednich styków na transformatorze, no ale tego oczywiście nie będę robił. Przygotowałem sobie takie gniazdko na przewodzie i ten przewód podłączę tutaj do transformatora, natomiast w to gniazdko wepnę naszą lampkę. Oczywiście taki transformator, aby spełniał warunki bezpieczeństwa, musi znajdować się w suchym pomieszczeniu. On tutaj co prawda ma jakąś taką uszczelkę. Natomiast od tego transformatora do takich miejsc mniej bezpiecznych może już oczywiście odchodzić przewód z napięciem 24 V. Podłączmy teraz naszą lampkę do transformatora. Tak jak powiedziałem, jeden przewód z gniazdka podłączę tutaj do tego styku oznaczonego jako zerowy. Powinny mi tu sięgnąć, a drugi podłączam do tego styku oznaczony jako 24V. Ok, gniazdko mamy już podłączone do transformatora. Podłączmy teraz nasz transformator do sieci. On już tutaj zaczyna ładnie buczeć. Możemy sobie sprawdzić napięcie tutaj na stykach. Ustawiam miernik na 200 V prądu zmiennego, bo tutaj otrzymujemy zmniejszone napięcie prądu zmiennego. Sprawdźmy te wszystkie styki. 4 V, 6, 12,9, prawie 13 tutaj na tym 12V styku. I na 24V pokazuje mi 26,2. Wczoraj mi pokazywało 25,5. No i teraz możemy podłączyć naszą lampkę, tylko będę musiał w niej zmienić żarówkę. Najpierw podłączę ją na próbę normalnie, bezpośrednio do sieci, do napięcia 230 V. LEDowa żarówka 5W, bardzo ładnie w sumie tutaj świeci.
Wyłączam. Teraz zmienię żarówkę w lampce. Wykręcam żarówkę LEDową. I mam tutaj taką niskonapięciową żarówkę. Oznaczona jest jako żarówka niskonapięciowa, gwint E27 i żarówka pracująca na napięciu 24 V. Praktycznie niczym nie różni się od tradycyjnych żarówek. To jest jeszcze stara radziecka żarówka 100W. I tę niskonapięciową żarówkę wkręcam do naszej lampki. Ona jest w tej chwili odłączona od sieci, dobrze? I teraz naszą lampkę z niskonapięciową żarówką mogę podłączyć tutaj do transformatora. Zobaczmy, co stanie się teraz, gdy ją włączę. Bardzo ładnie sobie radzi. Myślę, że spokojnie można by tutaj w warsztacie z tą lampką pracować. Moim zdaniem naprawdę nieźle. No a zaleta jest taka, że teraz z tą lampką mogę na przykład wejść do wilgotnej piwnicy, do jakiegoś kanału naprawczego zalanego wodą, albo co na przykład zdarzało mi się wcześniej podczas deszczu wejść w nocy na dach warsztatu, aby uszczelnić miejsce, w którym przeciekała stara papa. Co prawda dach mam już teraz wyremontowany, no ale mogę też na przykład po zmroku przy jakiejś brzydszej pogodzie bez obawy dokończyć jakieś prace ogrodowe czy konstrukcyjne, nie wiem, przy jakiejś drewnianej pergoli na przykład. Wyłączam lampkę. Takie niskonapięciowe żarówki można by też na przykład zastosować do jakiegoś dekoracyjnego oświetlenia w ogrodzie, jakichś lampionów. Oczywiście one muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zalaniem wodą, ale w razie jakiegoś wypadku nie grożą już niebezpiecznym porażeniem. Naturalnie dzisiaj raczej zamiast takiej tradycyjnej żarówki nawet niskonapięciowej jak ta, wykorzystałbym raczej żarówki LEDowe, niskonapięciowe, zasilane również prądem o napięciu, w tym przypadku 24 V. One są bez kłopotu dostępne. Mogę już tę naszą żarówkę niskonapięciową stąd wykręcić. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby naszą żarówkę podłączyć też bezpośrednio do transformatora, już bez żadnych kombinacji z tą lampką. Możemy to zaraz zrobić. Może w ten sposób będzie to lepiej widoczne. Tutaj podłączę naszą żarówkę. I transformator podłączam teraz do sieci. W ten sposób moglibyśmy na przykład tutaj zaraz pod albo obok transformatora zamontować sobie jakąś taką na przykład kanałową oprawkę z taką 24V żarówką. Transformator ładnie pracuje, nie nagrzewa się tutaj. OK. Wyłączam. Schowam ją sobie do pudełeczka i je jeszcze jakoś tam dodatkowo oznaczę. A sprawdźmy z ciekawości, co się stanie, jeżeli teraz do takiej instalacji niskonapięciowej użyję taką w cudzysłowie tradycyjną żarówkę przewidzianą do zasilania napięciem sieciowym. Wkręcam tą moją starą radziecką 100W żarówkę. Podłączę jeszcze raz tę lampkę do transformatora. No i co? I widać na niej, nie wiem czy to w ogóle na nagraniu będzie widoczne, takie ledwie widoczne żarzenie. Gdyby było ciemno w warsztacie, może dałoby się to zauważyć. Ona się ledwie żarzy. Napięcie 24V dla takiej tradycyjnej w cudzysłowie żarówki
jest zdecydowanie za niskie. W drugą stronę nie będę próbował podłączania żarówki 24V do prądu o napięciu 230 V i to jest oczywiście rzecz, o której trzeba pamiętać, na którą trzeba uważać. Tutaj po wyjęciu z opakowania już no, zdecydowanie trudno jest takie żarówki odróżnić. Tutaj ten napis jest bardzo zatarty. Musimy po prostu o tym pamiętać, mieć te żarówki odpowiednio posegregowane i oznaczone. Jeżeli oczywiście mamy w domu czy w warsztacie różne rodzaje takich żarówek do zastosowań w instalacjach o różnym napięciu. Tę lampkę już odłączam, wkręcam sobie w nią, tak jak było poprzednio, moją żarówkę LEDową i myślę, że to tyle takiego krótkiego uzupełnienia do poprzedniego nagrania o tym starym transformatorze TB3 z 1963 roku. Bardzo mnie ciekawi, czy macie jakieś inne zastosowania dla takich niskonapięciowych żarówek, czy tradycyjnych, czy LEDowych. U mnie ta żarówka jest takim fajnym dodatkiem do tego zabytkowego transformatora, no ale nie wykluczam, że od czasu do czasu jakieś zastosuję to praktycznie. Taki zestaw, ten stary transformator i taka żarówka niskonapięciowa w różnych sytuacjach, o których wspominałem, gdy, nie wiem, dla własnego bezpieczeństwa warto skorzystać właśnie z takiego rodzaju niskonapięciowego oświetlenia. Ok, a w kolejnych nagraniach będę chciał między innymi obejrzeć działanie, zaraz Wam to pokażę, będę chciał obejrzeć działanie tego jeszcze starszego transformatora z 1955 roku, który też już pokazywałem króciutko w tym moim dłuższym nagraniu, o ile w ogóle ten transformator działa. On jest troszkę inny, pozwala na zasilanie urządzeń prądem o napięciu od 28 albo 36 V. Mam też, i zaraz Wam to chętnie pokażę, mam też niestety pustą na razie obudowę takiego starego transformatora bezpieczeństwa typu TBZ-150, wyprodukowanego w warszawskich zakładach silników elektrycznych. On jest dla mnie cenną pamiątką, ale o tym transformatorze, czy o tej obudowie i o innych pamiątkach po tych warszawskich zakładach opowiem innym razem i na pewno też kiedyś w przyszłości w jednym z następnych nagrań będę chciał taki transformator ponownie zmontować, wykorzystać w nim jakiś pewnie nowszy transformator, bo tego oryginalnego wkładu do TBZ-150 pewnie raczej szybko nie znajdę, no ale to będzie temat na jakieś kolejne nagrania, a za dzisiaj, za to krótkie uzupełnienie bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że ta żaróweczka niskonapięciowa w zestawieniu z tym starym transformatorem zadziałała i myślę, że od czasu do czasu się przyda. Cześć, do zobaczenia już niedługo, do następnego razu.